Dzień dobry, zapraszam Was po raz kolejny już do mojej szklarni, gdzie jak widzicie po prawej stronie jest dosyć swojsko, natomiast po lewej egzotycznie. Tutaj po prawej stronie mam pomidorki, jeszcze zielone, ale jak widzicie 3 sztuki już się zaczerwieniły, a po lewej stronie tutaj mam bananowce. Kilka odmian. No i dzisiaj mam zamiar je wynieść na zewnątrz. Nie po to, aby one już tam zostały, ale żeby je sobie troszkę oczyścić, odchwaścić, no i przy okazji przeprowadzić taki raport, jak rosną bananowce. Jest kilka powodów, dlaczego one tutaj są w szklarni, a nie na zewnątrz. O tym opowiem Wam w dalszej części odcinka. No i zobaczcie, tutaj banany są od największego do najmniejszego. Są również inne egzotyczne rośliny, przede wszystkim palemki. Tak to wygląda. No jeszcze raz tutaj zobaczcie na te grona pomidorków, starannie wyselekcjonowanych odmian. No i w tym roku jestem bardzo zadowolony, ponieważ rosną takie bardzo zgrabne te pomidorki. No ale nie o tym dzisiaj odcinek. Zapraszam Was na odcinek o bananowcach. Pojedynczo wynoszę sobie bananki ze szklarni. Te najmniejsze nie są aż tak bardzo ciężkie, ale te większe naprawdę już sporo ważą. No, także możecie zobaczyć, jak one wyglądają. No i jako ostatni Musa Bassio i Maurelas. No to teraz troszkę opowiem Wam o tych bananach, bo musicie wiedzieć, że nie wszystkie z tych bananowców nadają się do gruntu. Sprawdziłem to na własnym przykładzie, ponieważ w zeszłym roku kilka z tych, właściwie wszystkie te banany były w gruncie, no i muszę Wam powiedzieć, że cierpiały. Szczególnie ten najmniejszy, jest to Super Dwarf Cavendish. Jest to jeden z najmniejszych bananowców, dorasta do około 1,50 m. No i zobaczcie, on tutaj puścił sporo odrościków, a w zeszłym roku, kiedy był w gruncie, właściwie marniał w oczach. On raczej nie lubi takich warunków słonecznych, gdzie temperatury są zmienne, raz pada, raz nie pada. Myślę, że on lepiej czuje się właśnie w doniczce, wtedy rośnie najlepiej i jeśli jest ciepło w szklarni, są to dla niego najlepsze warunki. Podobnie jak dla tego bananka, tutaj te 3 doniczki, to jest bananowiec Grand Nine. On się też bardzo fajnie rozmnaża, puszcza takie ładne, malutkie odrościki. Tutaj widać na przykład tu, troszkę tam dalej również. No i możemy się cieszyć takimi malutkimi odrościkami właśnie u tego Grand Nine'a. Zobaczcie, on ma tutaj jeszcze taki większy odrost. On też nie lubi takich warunków w gruncie. Myślę, że lepiej czuje się w szklarni, no i w takiej właśnie doniczce dosyć dużej. Popatrzcie, ładnie się przebarwia na takie brązowe plamy. No i puszcza nowe liście, szczególnie jak jest ciepło, a w szklarni jest bardzo ciepło, jest wilgotno. Nie ma mocnych podmuchów wiatru, nie ma też jakichś gradobić, przy których ten banan bardzo cierpi. Podobnie zresztą jak ten. Jest to większy brat tego właśnie bananowca, czyli Dwarf Cavendish. Podobny do Grand Nine'a, jednak różni się tym, że tutaj w środku ma taki paseczek,
oraz liście na zewnątrz również mają takie czerwone przebarwienia i on również niezbyt lubi warunki na zewnątrz, czyli warunki w gruncie. Naprawdę lepiej rośnie w szklarni, kiedy jest wilgotno i ciepło. Banan, który bardziej znosi takie warunki gruntowe, to z pewnością Musa velutina, którą tutaj Wam teraz prezentuję. Puszcza nowego liścia, którego zresztą coś tam podgryzło w szklarni, ale wygląda fajnie. Dlaczego ja go trzymam jednak w szklarni? Ponieważ liczę na odrosty, które jeszcze tutaj się nie pojawiły, ale mam nadzieję, że lada chwila coś wyjdzie, ponieważ mam tylko jedną sztukę tej velutinki, no i szkoda by było, żeby ona mi zmarniała w tym gruncie. Przy okazji jakiś gradobić na przykład. Nie chciałbym, żeby ta odmiana mi umarła po prostu. Tak prezentuje się velutinka. W szklarni naprawdę rośnie fajnie. Banan, który zdecydowanie bardziej lubi rosnąć w gruncie, to Musa basio. Mam go tutaj. Ale dlaczego posadziłem go w doniczce? Również ze względu na te odrościki. Zobaczcie, puścił 3, no i cieszę się, ponieważ również mam jeden egzemplarz tego bananowca. Zobaczcie, jaki śliczny liść puścił nowy. No i ja go będę trzymał w gruncie, ale myślę, że w przyszłym roku czekam tylko, żebym mógł sobie go jeszcze podzielić, by mieć właśnie jakieś takie rezerwowe sadzonki, w razie gdyby w gruncie coś poszło nie tak. Bananowiec, który fantastycznie sobie radzi w każdych warunkach, to Ensete ventricosum maureli, czyli popularny Maurelas. To właśnie on i jego liść. Zobaczcie, przepiękne są te liście, ślicznie wybarwione. Od wewnętrznej strony one są takie czerwone. Tutaj zaraz Wam pokażę. No i on naprawdę radzi sobie świetnie. Zarówno w gruncie, zarówno w szklarni, szczególnie w środku lata, kiedy jest ciepło, wilgotno. Ten bananowiec naprawdę jest bardzo efektowny. No to jeszcze raz rzut oka na wszystkie bananki. Tak one wyglądają. Taka mini bananera mi się tutaj zrobiła. Jestem z nich bardzo zadowolony. Czekam tylko na odrościki od velutinki. Mam nadzieję, że się ich doczekam, ponieważ moim zdaniem velutinkę bardzo ciężko przezimować, no i jest duże ryzyko, że taki banan nie dotrwa do kolejnego sezonu, dlatego liczę na te odrosty. No a pozostałe banany raczej radzą sobie świetnie, no i można się cieszyć ich wzrostem. Naprawdę polecam takie bananki. Zabiegi pielęgnacyjne takich oto bananków, no to przede wszystkim odchwaszczanie, ponieważ zdarza się, że gdzieś tam jakieś drobne chwaściki sobie urosną, więc regularnie staram się je usuwać. A gdy usunę, no to zazwyczaj dodam jakiegoś obornika lub po prostu zwykłego kompostu, ponieważ te bananki bardzo lubią sobie podjeść. No i oczywiście woda. Woda jest tutaj podstawą ich pielęgnacji. Aby ładnie rosły, potrzebują dużo wilgoci. Można je również spryskiwać. One na przykład lubią być na deszczu, kiedy jest taka delikatna mrzawka, nie ma wiatru i jest bardzo, bardzo ciepło. No to wtedy można je wystawić na zewnątrz, żeby one nacieszyły się takimi tropikalnymi
warunkami pogodowymi. Pielęgnacja bananków polega również na usuwaniu takich uschniętych pozostałości liści. Wtedy ten pieniek prezentuje się o wiele bardziej efektownie i cały banan jest o wiele bardziej spektakularny. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Polecam Wam szczególnie takiego maurelasa w ogrodzie. Można naprawdę cieszyć oko przez całe lato. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!